Cześć, witam na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji smartfona. Jest to smartfon marki Kubot model P80. Sam model Kubot P80 zadebiutował na rynku w maju tego roku, natomiast kilka dni temu, dosłownie 11 listopada, wyszła nowa wersja Kubota P80 z pamięcią wewnętrzną 512 GB. I tą wersję właśnie dzisiaj będziemy mogli sobie przetestować. Wraz z zwiększoną ilością pamięci wewnętrznej otrzymujemy też dwie nowe wersje kolorystyczne, jasno-niebieską oraz wersję taką jasno-różową, którą dzisiaj właśnie będę mógł Wam pokazać. Na początek oczywiście zapoznajmy się z zawartością zestawu oraz budową samego telefonu. Tak więc zobaczmy, co otrzymujemy w pudełku. Oczywiście mamy telefon. Telefon już z etui fabrycznym. Zaraz dokładnie sobie to zobaczymy. Natomiast teraz przejdźmy do pozostałych elementów tutaj zestawu. Tutaj jakaś książeczka z podziękowaniami za zakup. Następnie mamy ładowarkę. Ładowarka 18W. Mogła być nieco szybsza jak na obecne standardy. Przewód USB typu C do ładowarki. Oraz zauważcie w zestawie, co się ostatnio bardzo rzadko zdarza, mamy słuchawki. Słuchawki zakończone złączem USB typu C, ponieważ sam telefon nie jest wyposażony w złącze słuchawkowe jack 3,5 mm. Co ponadto w zestawie? Zobaczmy sobie teraz drugą część tego pudełka. I tutaj od razu mamy już instrukcję obsługi, karty gwarancyjne. Jest też specjalna igła do karty SIM. No i zobaczmy, mamy też dodatkowe szkło ochronne na tutaj ekran. Dodatkowe, ponieważ zauważcie, na ekranie smartfona jest już naklejone jedno szkło, czyli mamy podwójne zabezpieczenie tego telefonu. Teraz przejdźmy do budowy i wykonania samego smartfona. Może sobie zdejmiemy to silikonowe etui. No i teraz zobaczmy. Tutaj na tylnych plecach mamy jeszcze tutaj jakąś naklejkę. Naklejkę, na której znajdziemy informacje o pamięci RAM oraz właśnie tej pamięci wbudowanej, czyli 8 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci wbudowanej. Tak się prezentuje smartfon Kubot P80, jeżeli chodzi o plecy. Mamy tutaj szkło od tyłu, dobra jakość wykonania. Aparaty w formie takiej wyspy. Na pewno ten układ kamer od razu kojarzy Wam się z telefonami znanego producenta. Natomiast oczywiście te kamery nie są aż tak dobre, o czym sobie za chwilę powiemy. Po bokach ramki tutaj dość wąskie, zaokrąglane, ścinane po bokach. Od spodu mamy złącze USB typu C oraz maskownicę głośnika. Głośnik jest jeden, druga maskownica to oczywiście jest atrapa. No i teraz boczne krawędzie. Na prawej krawędzi mamy czytnik linii papilarnych oraz przycisk Power. Jest to rozwiązanie, które mi osobiście średnio odpowiada, ponieważ jestem przyzwyczajony, że czytnik linii papilarnych jest wbudowany przycisk Power. Tutaj mamy to rozdzielone, no i wymaga to nieco przyzwyczajenia. Wiąże się to też z tym, że po przeciwległej stronie znalazł się przycisk do regulacji głośności. Więc do tego układu tak naprawdę trzeba się przyzwyczaić. Mi tutaj po kilku dniach testów jeszcze nie udało się tego zrobić, natomiast wydaje mi się, że nie jest to jakiś duży problem. Jeżeli chodzi o gniazdo na karty SIM, no to zobaczmy. Wyciągniemy sobie szufladkę, no i jak widzicie możemy zamontować wewnątrz albo dwie karty SIM, albo też jedną kartę SIM i rozszerzyć pamięć za pomocą karty microSD. Natomiast pamiętajcie, że w tym modelu mamy już 512 GB pamięci wbudowanej, więc to rozszerzenie pamięci nie jest chyba aż tak potrzebne. Natomiast jeżeli potrzebujecie rozszerzyć pamięć, to możecie zamontować tutaj kartę pamięci microSD o pojemności aż 1 TB. Tak więc wygląda to bardzo obiecująco. No i tak naprawdę konstrukcyjnie to jest tyle. Na froncie ekran o przekątnej 6,58 cala.
rozdzielczości Full HD+, czyli 1080 na 2408 pikseli. O parametrach sobie już za chwilę powiemy, tak więc tutaj konstrukcyjnie to by było tyle. Zauważcie, że te kamery, aparaty bardzo mocno wystają. Przez to polecam oczywiście korzystać z tego silikonowego etui, które mamy w zestawie. Etui, które wyposażone jest tutaj w taki rant zapobiegający uszkodzeniu tych kamer. Tyle odnośnie budowy, wykonania telefonu. Teraz może zapoznajmy się z jego specyfikacją techniczną. A ta prezentuje się naprawdę nieźle jak na telefon budżetowy. I teraz zobaczcie. Na pokładzie najnowszy Android w wersji 13. Karty SIM to już widzieliście, podwójne nano SIM. Procesor MediaTek 8788V przez WA. Jest to odpowiednik dokładnie procesora Helio P60, czyli całkiem przyzwoita jednostka jak na telefon budżetowy. 4 rdzenie A73, 4 rdzenie A53, wszystkie rdzenie traktowane z zegarem 2 GHz. Wyświetlacz Wam już wspominałem, jest to wyświetlacz przekątnej 6,583 cala, wyświetlacz IPS Full HD+, czyli rozdzielczość 1080 na 2408 pikseli. Pamięć RAM. I tutaj zobaczcie, mamy do dyspozycji łącznie 16 GB pamięci RAM, 8 GB z pamięci wbudowanej, 8 GB pobierane z pamięci wewnętrznej. Pamięci wewnętrznej mamy, pamiętajcie, 512 GB, czyli spokojnie możemy te 8 GB przeznaczyć na dodatkowy RAM. No i teraz jeżeli chodzi o kamery. Mamy główną kamerę 48 megapikseli, obiektyw makro 2 megapiksele, no i tylko 0,3 megapiksela ta soczewka światło czuła. Tak więc te parametry może nie są jakieś zachęcające, natomiast zobaczymy sobie, jak ten aparat będzie się sprawdzał. Jeżeli chodzi o przednią kamerę, to jest to kamera 24 megapiksele. Bateria 5200 mAh i to jest na pewno atut, jeżeli chodzi o ten telefon. Długi czas działania na baterii. Szkoda tylko, że w zestawie mamy tą 18W ładowarkę, przez co będziemy tą baterię musieli dość długo niestety ładować. Duży plus na pewno za funkcję NFC. Będziemy mogli korzystać tutaj sobie z płatności zbliżeniowych. Jest też odblokowanie telefonu odciskiem palca. Mamy Bluetooth na pokładzie w wersji 4.2. Tutaj też mogło być nieco lepiej. No i obsługa podwójnej sieci 4G i funkcja OTG. Tutaj poniżej jeszcze widzicie sieci obsługiwane 4G, 3G, 2G, w jakich pasmach pracują. I tak naprawdę jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to by były takie najważniejsze informacje. To teraz wróćmy do naszego smartfona. I teraz w pierwszej kolejności może zobaczcie sobie, jak działa odblokowywanie tutaj odciskiem palca. Przykładamy palec i zobaczcie, praktycznie błyskawicznie działa odblokowanie tego telefonu. Skuteczność 100%, tak więc pod tym względem nie mam najmniejszych uwag, natomiast nadal podtrzymuję, że dużo wygodniej byłoby, gdyby ten czytnik linii papilarnych był połączony z przyciskiem Power. Teraz zobaczmy sobie działanie tutaj tego telefonu. Przede wszystkim aplikacje, które są domyślnie zainstalowane. Nie ma ich dużo. Mamy tutaj podstawowe aplikacje od Google. Mamy oczywiście Meet od Google, sklep Play. I teraz jak widzicie dostęp do ustawień, rejestrator dźwięku, kalkulator, kalendarz, kontakty, czyli te bardzo podstawowe aplikacje. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że mamy tutaj czysty Android, bez żadnych zbędnych nakładek, zbędnych aplikacji reklamowych i tego typu rzeczy. W tym katalogu ja sobie tutaj doinstalowałem już sam kilka aplikacji testowych, które Wam za chwilę będę chciał pokazać. Natomiast tutaj może zobaczcie sobie jeszcze na przykład na sam dialer do wybierania połączeń telefonicznych. Duże przyciski, więc telefon świetnie na przykład mógłby się nadawać dla osób starszych, które mają problemy z obsługą tego typu urządzeń. Teraz przejdźmy do tej górnej belki. No i tutaj oczywiście wszystkie te podstawowe ustawienia, sieć Wi-Fi, Bluetooth, opcje nie przeszkadzać, dzwonki, lokalizacje. Możemy to wszystko sobie też edytować, jeżeli będzie taka potrzeba, zmieniać kolejność. No i to, co widzicie, możemy włączyć właśnie komunikację NFC, dzięki czemu będziemy mogli płacić zbliżeniowo. Jeżeli chodzi o system ustawienia tego telefonu,
To jak Wam wspominałem, mamy na pokładzie Android wersji 13. Tutaj macie potwierdzenie, poprawki również aktualne. I jeżeli chodzi o układ funkcji, to po pierwsze zarządzanie siecią i internetem, klasycznie połączone urządzenia, zarządzanie Bluetooth, dostęp do aplikacji, zarządzanie powiadomieniami. Z opcji Smart Asystenta mamy tutaj dodatkowo obsługę gestów, czyli na przykład szybko otwórz aparat, tą funkcję możemy włączyć, wyłączyć i też mamy naciśnij przytrzymaj, aby wyświetlić menu zasilania. Nawigacja w systemie. Możemy korzystać tutaj z nawigacji za pomocą gestów lub za pomocą tych przycisków sterujących, które mamy pod spodem i też możemy zmieniać ich układ. Jeżeli wolicie, żeby na przykład cofanie było po prawej stronie, nie po lewej, to możecie sobie taki układ tutaj wybrać, możecie sobie tutaj dowolnie to ustawić. Następnie mamy gestów takich jak właśnie wykonywanie zrzutu ekranu 3 palcami, możemy tą opcję sobie włączyć. Możemy też włączyć kamerę gestami lub też możemy na przykład zablokować ekran poprzez na przykład dwukrotne kliknięcie w taki ekran. Jeżeli chodzi o baterię, na pokładzie, jak tak wspominałem, 5200 mAh, możemy tutaj sobie tą baterią też zarządzać, podglądać zużycie tej baterii przez poszczególne aplikacje. Pamięć wewnętrzna, w tym momencie mamy 7% zajętych, 478 GB wolnych. I to jest bardzo duży atut, jeżeli chodzi o ten smartfon, ponieważ w tym przedziale cenowym na pewno nie znajdziecie drugiego telefonu z tak dużą pojemnością pamięci wewnętrznej. Zarządzanie dźwiękiem, wibracjami, wyświetlacz. Możemy oczywiście regulować sobie poziom jasności. Możemy to robić oczywiście ręcznie. Mamy też możliwość uruchomienia jasności automatycznej. Jest też możliwość wybudzenia ekranu poprzez jego obrócenie. Wygaszanie ekranu po ilu sekundach, minutach, to możemy sobie tutaj oczywiście wybierać. Jest też tutaj ciemny motyw. Jeżeli wolicie w ten sposób korzystać z telefonu, to jak najbardziej jest taka możliwość. Mamy też możliwość oczywiście regulowania wielkości wyświetlacza, rozmiaru czcionki. Możemy też włączyć pogrubiony tekst. Jest też tekst o dużym kontraście, tak więc to wszystko będziecie mogli sobie tutaj wybrać. Ułatwienia dostępu, zabezpieczenia, czyli tutaj blokada ekranu, właśnie możliwość odblokowania odciskiem palca. Natomiast nie ma, jak widzicie, możliwości odblokowania tego telefonu poprzez skanowanie twarzy. Hasła i konta, cyfrowa równowaga. Jest też opcja Dura Speed, czyli te aplikacje, które są w tle, mogą być tutaj ograniczane ich działanie lub mogą być wyłączone, tak żeby aplikacje działające na głównym ekranie działały jak najszybciej. I rozszerzenie pamięci. W tym miejscu właśnie możecie włączyć sobie te dodatkowe 8 GB pamięci RAM, które będzie pobierane z pamięci wewnętrznej, dzięki czemu mamy do dyspozycji 16 GB pamięci RAM. System, informacje o telefonie i tak naprawdę tutaj jest w ustawieniach tyle. To teraz sobie przejdźmy do aplikacji takich jak na przykład CPU-Z i zobaczcie, procesor MT8788, tutaj wszystko się zgadza. Grafika Mali G72MP3. Następnie, jeżeli chodzi o urządzenie, wyświetlacz, rozdzielczość, również wszystko według specyfikacji. Screen Density na poziomie 400 dpi. W ogóle ten wyświetlacz jest całkiem przyzwoity jak na IPS, bardzo dobre kąty widzenia. Ta jasność, jak widzicie, właśnie też jest całkiem niezła. W słońcu będziemy mogli bez problemu obsługiwać ten wyświetlacz. Jasność minimalna również schodzi do odpowiedniego poziomu, więc też się wygodnie z niego korzysta wieczorem. Jak widzicie, pamięć RAM, tutaj aplikacja nam pokazuje tutaj niecałe 8 GB, natomiast mamy uruchomione teraz tą pamięć dodatkową, czyli powinno być 16 GB i pamięć budowana 453,98, czyli ta nasza pamięć 512, która jest dostępna w tym telefonie. To teraz sobie zobaczmy jeszcze na benchmarki. Ja sobie tutaj wykonałem test w Antutu z tą pamięcią rozszerzoną o 8 GB i zobaczcie, wynik 273 537 punktów. Jak na telefon budżetowy, to jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik, pozwalający właśnie na takie płynne korzystanie z telefonów w codziennych działaniach. Teraz zobaczmy sobie działanie tego telefonu, jeżeli chodzi o przeglądarki internetowe.
Tutaj jak widzicie, jeżeli chodzi o responsywność, wyświetlanie, wszystko jak najbardziej ok. Duża płynność działania telefonu w przeglądarce. Nie ma tutaj lagowania, przycinania się, tego typu rzeczy. Jak widzicie, ten procesor w połączeniu z 16 GB RAM daje sobie jak najbardziej radę i do takiego przeglądania internetu, odtwarzania stron jak najbardziej ten telefon się sprawdza. Tutaj również kilka otwartych stron nie robi na nim żadnego wrażenia. Jak widzicie, przechodzenie pomiędzy stronami jest bardzo szybkie, płynne. To wszystko działa tak, jak powinno działać. Przechodzenie pomiędzy aplikacjami tutaj poszczególnymi również, jak widzicie, bardzo szybkie, płynne działanie. Każda taka aplikacja po uruchomieniu praktycznie od razu startuje. Nie musimy tutaj jakoś czekać specjalnie długo, wszystko się szybko, płynnie uruchamia, więc tak naprawdę do takich zastosowań codziennych wydaje mi się, że jak najbardziej ten telefon będzie się sprawdzał. Ok, to teraz zobaczmy, jak telefon radzi sobie, jeżeli chodzi o odtwarzanie materiałów wideo. Sobie tutaj jakiś materiał z YouTube odtworzymy. I teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o odtwarzanie filmów, materiałów wideo, tutaj nie ma najmniejszych problemów. Natomiast zobaczmy sobie na rozdzielczość maksymalną, jaką jesteśmy w stanie sobie ustawić. No i jak widzicie, jest to 1080p, więc wydaje mi się, że mogło być lepiej, tym bardziej, że mamy tutaj ekran Full HD+. Ok, to zobaczmy sobie tutaj jeszcze jakość dźwięku w tym telefonie. To jest głośność maksymalna. Ok, no myślę, że mógł być ten głośnik znacznie mocniejszy, przydałby się tu jakiś na pewno głośnik stereo. Do takiego oglądania materiałów wideo na YouTube powinien ten głośnik nam wystarczyć, natomiast jeżeli chcecie oglądać w lepszych warunkach, no to polecam zestaw słuchawkowy lub też jakiś głośnik Bluetooth podłączyć do tego telefonu. A jak to wygląda w grach? No to zobaczcie. Ok, jak widzieliście, telefon pomimo, że nie ma jakiejś topowej specyfikacji, to pozwala na uruchomienie zarówno prostszych, jak też tutaj już bardziej zaawansowanych gier i całkiem przyjemną rozgrywkę. Teraz przejdźmy sobie do aplikacji aparatu i teraz co możemy sobie tutaj wybrać w tej aplikacji? Mamy tryb portret, mamy Ultra HD, jest też obsługa wideo, obsługa zdjęć, jest tryb Beauty, tryb Night Vision oraz tryb makro. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to w ustawieniach zdjęć możemy sobie włączyć scenerię i tutaj mamy do wyboru tego typu scenerię. Następnie możemy sobie wykrywanie twarzy uruchomić. Możemy włączyć opcję zapobiegającą wstrząsom. Jest też samowyzwalacz 2 lub też 10 sekund. Dźwięk przycisku, rozmiar zdjęcia. I teraz jeżeli chodzi o zdjęcia, maksymalnie 48 MB. Z tym, że przy proporcjach 4:3 ekranu. Jeżeli wolicie zdjęcia w proporcjach 16:9, to w tym przypadku mamy tylko 19 megapikseli lub też odpowiednio 8 i 2 megapiksele. W proporcjach 4:3 12, 24 i 48 megapikseli. Balans bieli automatyczny lub też ręczny, podobnie jeżeli chodzi o ISO i też zapobieganie migotaniu.
Jest tryb HDR, który możemy włączyć, wyłączyć i oczywiście możemy też zarządzać lampą błyskową. Teraz przejdźmy do wideo. Jeżeli chodzi o tryb wideo, to też mamy scenerię i tutaj podobnie jak w przypadku zdjęć wszystkie scenerie są do wyboru. Też dźwięk migawki shootera. Mikrofon możemy włączyć, wyłączyć podczas nagrywania. Możemy regulować balans bieli w automacie lub też ręcznie i możemy sobie wybrać jakość naszych nagrań. Niestety maksymalna rozdzielczość, z jaką możemy nagrywać filmy, to jest Full HD 1920 na 1080 pikseli. Jeżeli chodzi o tutaj pozostałe tryby, takie jak Beauty czy też Night Vision, to ustawienia są praktycznie identyczne jak w przypadku typowych zdjęć, więc tutaj nie będę Wam tego kolejny raz pokazywał. Teraz jeżeli chodzi o samą jakość zdjęć, no to zobaczcie kilka przykładowych ujęć. I teraz na koniec chyba najważniejsze, czyli cena tego telefonu. Jak widzicie w oficjalnym sklepie marki Kubot na AliExpressie kosztuje on teraz w promocji 710 zł i 82 grosze. Wydaje mi się, że cena już jest bardzo atrakcyjna jak na telefon, który ma aż 512 GB pamięci wewnętrznej. Natomiast zobaczcie na tym slajdzie. W Black Friday 23 listopada ten telefon będzie kosztował $113,99, czyli w przeliczeniu na złotówki to jest około 460 zł. Jeżeli rzeczywiście ta cena się potwierdzi, no to wydaje mi się, że za telefon o takiej specyfikacji jest to naprawdę rewelacyjna oferta. Więc jeżeli tylko szukacie niedrogiego telefonu z dużą ilością pamięci wewnętrznej, z dużą pamięcią RAM-u, z bardzo przyzwoitym procesorem, z NFC na pokładzie, z nowym Androidem w wersji 13, no to wydaje mi się, że tutaj Kubot P80 może być bardzo, ale to bardzo ciekawą propozycją. Z mojej strony na dzisiaj to będzie już tyle. Ja Wam oczywiście jak zwykle dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam już wkrótce do kolejnych recenzji, które już niebawem pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!